Nazywam się Bogna Podbielska. Zostałam zaproszona do projektu. Bardzo chciałam namalować i bardzo się cieszę, że miałam szansę. Spełniło się moje marzenie, ale dlaczego się spełniło tak do końca, nie wiem, dlaczego doszło do tego. Opatrzność, mam nadzieję, miała w tym udział. Od dzieciństwa interesowałam się postacią świętej siostry Faustyny i tym objawieniem. Czytałam kilka razy dzienniczek w ciągu życia, myślę, że koło 4 razy albo więcej. Tam było źródło życia, źródło nadziei, źródło fascynujące objawienie, wydawało mi się. W pewnym momencie okazało się, że po prostu Pan Bóg złożył zamówienie, właściwie u malarzy złożył zamówienie. I spełnić takie zamówienie, mieć taką okazję, wydaje mi się, że to jest znakomita sprawa, wielkie ryzyko. Bardzo się bałam, co z tego wyjdzie. Wskazówki są proste, ale często im prościej, tym trzeba się tego trzymać. Taki jest wybór, że się tego trzymamy. Ale okazuje się, że wewnątrz tego jest olbrzymia przestrzeń wolności i myślę, że z tego sobie malarze nie zdają sprawy, że taka jest przestrzeń i wolności mimo wielkiej odpowiedzialności i ścisłości teologicznej, to Bóg daje swobodę. Malując to się okazuje naprawdę wyraźnie. Trudna rzeczywiście była twarz Chrystusa, jego wyraz twarzy, wyraz oczu. Upostaciowienie z tą sugestią, że jest to ciało przeistoczone, a zarazem konkretne. Więc właściwie wydaje mi się, że tego chyba nikt tak naprawdę nie wie, jak namalować, więc jak się tego nie zrobi, tak może być źle, ale warto próbować. To było bardzo trudne i też było trudne pomyśleć konkretnie, pomyśleć te promienie wody i krwi Chrystusa. Wydaje mi się, że można je namalować i abstrakcyjnie, i konkretnie, ale nie są one tym dokładnie nie są wodą w sensie lania się wody i nie są krwią w sensie lania się krwi. Też to są promienie. Więc jest to jakiś rodzaj bytu, którego się nie da zaobserwować w przyrodzie. Właściwie żadnych z tych rzeczy nie da się zaobserwować, więc można liczyć na swoją intuicję, wyobraźnię, jakiś rodzaj doświadczenia. Nie wiem właściwie jakiego typu doświadczenia, dosyć tajemniczego. Właściwie wszystko jest przygodą, jak się maluje ten obraz.